Z wyrazami wielkiego szacunku do wszystkich dostojnych tutaj gości, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować paru osobom, które, no, muszę powiedzieć, dzięki nim mam właśnie ten wspaniały tytuł. Moim zdaniem to jest dla mnie największy sukces już pod koniec mego życia. Otóż strasznie serdecznie chciałbym podziękować przede wszystkim panu jego eminencji, rektorowi Wojciechowi Nowakowi, no, za piękną laudację, profesorowi Bogusławowi Nierenbergowi, recenzentom, profesorowi Borowieckiemu, profesorowi Rogalskiemu, profesorowi Jackowi Ostaszewskiemu, członkom oczywiście Senatu, no nie tylko Jagiellońskiego, bo okazuje się, że tutaj procedura jest bardzo skomplikowana. Musiał również i oceniać Senat Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Krakowskiego Ekonomicznego. No więc to była bardzo długa procedura. No bardzo serdecznie dziękuję. No chciałem jeszcze podziękować konkretnie pani profesor Barbarze Kożuch, no bo akurat właśnie to jest moja współpracownica. Myśmy bardzo szczerze i szeroko współpracowali. No i na zakończenie jeszcze chciałem podziękować komu? No mianowicie kierownictwu mojej szkoły, w której dotychczas, proszę Państwa, jeszcze pracuję. No tutaj był wymieniony, prawda, data mego urodzenia, łatwo policzyć. Jestem w tej chwili najstarszym pracującym na pełnym etacie profesorem w Polsce. Dzięki Dziękuję serdecznie. No i dzięki życzliwości kierownictwa w tej chwili w skali świata 35 mamy nasza uczelnia, jeśli chodzi o zarządzanie. To jest Akademia Koźmińskiego, więc serdecznie dziękuję profesorowi Koźmińskiemu, profesorowi Bieleckiemu. Proszę Państwa, no ja muszę Państwu powiedzieć, że jestem właśnie już przed chwilą, wiecie ile mam lat, jestem już chyba jednym z ostatnich tego pokolenia, pierwszego pokolenia po I wojnie. Ja maturę zrobiłem w maju 1939 roku, już w okresie, kiedy Polska, ale nie tylko Polska, proszę Państwa, cała nasza kultura stara, zachodnia, kultura chrześcijańska została zagrożona z jednej strony rosyjskim komunizmem, a z drugiej strony hitleryzmem niemieckim. I proszę Państwa, my w ten czas byliśmy zakochani w Krakowie, w kulturze krakowskiej, w kulturze młodej Polski, proszę Państwa, w Wyspiańskim. I w ten czas przypominam ten z dramatu Wyspiańskiego jego takie bluźniercze stwierdzenie: o Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas Polaków, Ty nie wiesz, czym być może Straż Polska u Twych znaków. I to był jakiś taki apel bojowy dla nas właśnie w tym okresie walki o to, żeby nasza kultura chrześcijańska nie była zniszczona. No i potem ten frazes z Wesela Wyspiańskiego: a tak by się dusza rwała do wspaniałych, wielkich rzeczy, a tu pospolitość skrzeczy, a tu pospolitość tłoczy, wlazi w usta, uszy, oczy. I w ten czas, muszę powiedzieć, to była podstawa stwierdzenia jakiejś takiej dwoistości. Z jednej strony filozofii mieć, z drugiej strony filozofii być. I potem, proszę Państwa, losy życia na szczęście rzuciły mi do Krakowa. To były wspaniałe studia, proszę Państwa. Myśmy byli oczarowani naszymi profesorami. To była niesłychanie wysoka kadra, a poza tym miałem niezwykłe szczęście. No, moim najbliższym przyjacielem, serdecznym kolegą z Wydziału Prawa był najwybitniejszy polski poeta Zbigniew Herbert. Ale proszę Państwa, największym przeżyciem z tego okresu niezapomnianym to było to, że miałem możliwość poznać skromnego wikariusza z kościoła świętego Floriana,
to był Karol Wojtyła. Skromny, wspaniały człowiek, miałem możliwość się z nim spotkania i on właśnie świeżo wrócił z Rzymu. Był tam przez parę lat i mówi do mnie: Boże kochany, jaka straszna różnica. Bieda i bogactwo. Coś okropnego. A mówi, trzeba pamiętać, że Jezus z Nazaretu był ubogim cieślą i błogosławił ubogich, a tymi ubogimi byli jego wszyscy apostołowie. I potem, jak został już papieżem, to bardzo mocno podkreślał tę problematykę dysproporcji bogaci, biedni. Konkretnie, proszę Państwa, w swojej encyklice Socialis Solitudo Rei Socialis, proszę Państwa, tak powiedział mniej więcej z tymi słowami, że myśmy zostali opanowani przez model konsumizmu, przez model stałego kupowania. Kupuj, 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 coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. A potem w drugiej swojej encyklice Redemptor Hominis bardzo wyraźnie postawił problem dwóch kryteriów oceny i postępowania ludzkiego, mianowicie pierwszeństwo chcieć, pierwszeństwo być. O to chodzi, żeby była ta równowaga, żeby nie było tak, że przede wszystkim tylko chcieć, a te wielkie wartości być, wartości kultury, sztuki i tak dalej miały charakter marginesowy. I proszę Państwa, ta koncepcja, problem ten właśnie być i mieć, on bardzo szeroko jest dyskutowany w filozofii. Wspaniałe dzieło Eryka Fromm, który zresztą zwraca uwagę na jedną rzecz, że właśnie ci, którzy preferują to mieć w bardzo daleko idących granicach, oni właśnie mają bardzo daleko posunięte poczucie hedonizmu. To znaczy chcieliby tylko żyć bardzo wygodnie, bardzo przyjemnie, zapominają o większych wartościach. No i proszę Państwa, co się dzieje teraz? No w tej chwili sytuacja w świecie jest tragiczna. Ostatnie oficjalne badania, które były przedmiotem konferencji w Davos. 1% ludności świata ma kapitał będący odpowiednikiem kapitału połowy całej ludzkości. No skąd to wszystko rośnie? No rośnie między innymi ze spekulacji giełdowych. No proszę Państwa, mistrz, że tak powiem, spekulacji giełdowych, że tak powiem, król tych operacji, znana postać, z drugiej strony bardzo wybitny człowiek, George Soros, jedną decyzją zarobił $1 miliard, kładąc bank angielski. No i w związku z tym jest jakiś problem dalszy, konkretny, jeśli chodzi o sposób rozwiązania tego problemu i sytuację naszą w Polsce. Otóż szczęśliwie sytuacja nasza w Polsce nie jest taka tragiczna, ale dysproporcje rosną. Z jednej strony mamy już 10 dużych miast, no między innymi tak jak Kraków, czy Warszawa, Poznań, gdzie poziom życia coraz bardziej zbliża się do średniej europejskiej, a jednocześnie mamy według ostatnich danych GUS-u 10 milionów ludzi, którzy żyją poniżej minimum socjalnego. Tylko my mamy jedno szczęście, jednocześnie w nieszczęściu. Mamy w tej chwili 2,5 miliona emigrantów. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że przez 25 lat ci emigranci zarobili i przysłali do Polski grubo powyżej 1 biliona złotych. I to było właśnie to zaopatrzenie, które do tej chwili istniało, ale teraz od zeszłego roku radykalnie się zmieniło, zmniejszyło. Dlaczego? Dlatego, że ci emigranci już osiadają, ściągają swoje rodziny i to się powoli kończy. No i w związku z tym ten problem stał się jednym z centralnych problemów. Bardzo niedawno ukazała się książka profesora Pittery, Francuza w Paryżu pod tytułem, prawda, Kapitał XXI wieku. I on stwierdza, że istnieje stały proces, mianowicie ludzie bardzo bogaci
posiadający kapitał zarabiają znacznie więcej niż wynosi przyrost gospodarczy. I w związku z tym ta różnica cały czas się zwiększa. W związku z tym stawia ten problem, chodzi o przeprowadzenie jego ustawodawstwa. On w tej chwili jest we Francji, w Anglii, już dotarło do Stanów Zjednoczonych, również i u nas w tej chwili jest bardzo, bardzo ostro dyskutowany, bardzo poważnie. I wydaje mi się, że to jest właśnie problem. To jest problem dla nas, specjalistów od zarządzania, to jest problem dla ekonomistów, to jest problem socjologiczny, to jest problem filozoficzny, to jest problem psychologiczny. Dlaczego mówię filozoficzny? Proszę Państwa, no niedawno była chęć zlikwidowania wręcz studiów filozoficznych. No oczywiście to jest zupełny nonsens. Więc na zakończenie, co bym chciał tutaj zaproponować pod pięknym adresem najwspanialszego uniwersytetu naszego, mianowicie, żeby wszyscy wielcy tutejsi uczeni zajęli się tą problematyką. Co zrobić, żeby ten problem rozwiązać, żeby wprowadzić to, co było kiedyś hasłem Polski. Na hasło Polska odzew był solidarność społeczna. I o to właśnie chodzi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.